Dzień dobry, witamy wszystkich menadżerów Speedway Managera, witamy wszystkich widzów. Zapraszamy na magazyn Speedway Manager, podsumowanie 62 sezonu. Oczywiście Pozioma i Gatto. Siemaneczko wszystkim. No, przy okazji zakończonego sezonu chcieliśmy podziękować jak zawsze wszystkim graczom, którzy nas wspierają, którzy dokładają tą swoją cegiełkę do tego, że gra funkcjonuje, gra się rozwija. Dziękujemy naszym partnerom oczywiście. No i słuchajcie, jeżeli podobają Wam się nasze treści, nasze magazyny, to prośba o zostawienie łapki w górę, lajka, no i oczywiście o subskrypcję, jeśli ktoś tego jeszcze nie zrobił. No i tym samym możemy sobie przejść spokojnie do omówienia tego, co w 62 sezonie się wydarzyło. No i co? Zaczynamy oczywiście od Ligi Pierwszej. Wjeżdżamy tabela Ligi Pierwszej, mistrzem OKP, srebrny medalistą Speedway Team Węgli, brązowy medal dla Arbomaniaków. Warto zaznaczyć, że utrzymuje się jeszcze drużyna Mentosków Częstochowa. No i pomiędzy tymi drużynami 1-4 w zasadzie znikome różnice, wszyscy powyżej 20 punktów, wszyscy małe punkty na zielono. No była to zacięta rywalizacja w tym sezonie. No, ale w ogóle fajnie to wygląda, bo tak kilka sezonów ostatnich to było tak, że albo tam Węgli był pierwszy, albo Mentowski, a teraz jest tutaj takie pełne wyrównanie i wygrywa OKP. Wygrywa OKP, no właśnie, typowałbyś OKP na mistrza na rozpoczęciu tego sezonu? Nie, myślę, że nie, na pewno jest to dla mnie niespodzianka. Ale generalnie widać, że no co, fajny sezon odjechał. To znaczy OKP, tak. nie? No, z jednej strony wiesz, OKP to jest menadżer doświadczony, to jest jego drugi tytuł mistrzowski, natomiast wiesz co, no, jest to menadżer, który solidnie prowadzi i rozwija swój klub. Ja uważam, że, znaczy z mojego punktu widzenia też jest to swego rodzaju niespodzianka, natomiast no, nie można powiedzieć, że jest to przypadek, dlatego że menadżer na pewno pracuje ciężko nad tym, żeby osiągnąć odpowiedni rezultat. Aczkolwiek tutaj w tej pierwszej lidze w zasadzie ostatnia kolejka, czyli ta wygrana 46-44 na wyjeździe ze Starą Gwardią Nakło, zapewnił ten wynik, to zwycięstwo na wyjeździe, mistrzowski tytuł. Tutaj z niecierpliwością jeszcze czekał Węgli, no w zasadzie to Węgli, no bo on był w pewnym momencie mistrzem, tak, do tej 21:30 w piątek. Natomiast taka ciekawostka, bo sprawdziłem sobie, jak OKP wypadał na tle innych drużyn i w zasadzie to no właśnie, bez punktu bonusowego w meczach z Węglim, z Arbo i z Olo, czyli można powiedzieć, że z tą bezpośrednią Elitą. Dokładnie, z tą bezpośrednią elitą, z którą OKP rywalizował, aczkolwiek bez bonusu z Olo i z Węglim, dlatego że no, nikt tego bonusu tam nie zgarnął. Tam było w dwumeczu, po prostu był w dwumeczu remis. No i tutaj ta wygrana właśnie na wyjeździe zdecydowała o tym mistrzowskim tytule. Z ciekawszych rzeczy chyba tak patrzyłem jeszcze, kto gdzie ewentualnie gubił punkty i no ciężko byłoby, powiem szczerze, gdzieś wytypować jakiś mecz. Ja mam taki jeden mecz, na który zwróciłem uwagę, to był mecz Mentosków Częstochowa z Węglim. No i to był mecz, który się Węgliemu kompletnie nie ułożył. Tam miał 3 literki i chyba kontuzja Matsa Hansena. Ostatecznie przegrywa, no i tam chyba ten punkt bonusowy, no właśnie, i traci punkt bonusowy Węgli, więc myślę, że to była swego rodzaju no, sytuacja czy mecz, który miał na to wpływ, ale tu każdy mecz mógł mieć wpływ po prostu na mistrza, nie? Ale w ogóle tak, w ogóle z punktu widzenia tabeli, jak się spojrzy, to wydaje mi się, że dość dużo remisów jak na pierwszą ligę w tym sezonie, nie? Bo 3-1, 3-2, 3-1, 3-2, każdy przynajmniej jeden remis wyhaczył. Tak. No w ogóle w tym sezonie, jak widać też po tabeli, zwłaszcza po tej pierwszej czwórce, rywalizacja była zacięta. 57%, ponad połowa meczów kończyła się wynikiem na styku bądź remisem. To było w sumie na 56 pojedynków, 32 takie, które kończyły się różnicą 2, maks 4 punktów. No i do tego sporo remisów, faktycznie. Chyba 9 remisów było w tym sezonie w lidze. W lidze pierwszej. No dużo. Dużo, okej. Słuchaj... A czekaj, bo tu widzę jeszcze Stara Gwardia Nakło jest na 7. miejscu, to Addis tak finalnie zamknął tabelę na 9 punktów, bo obserwowałem, nie będę ukrywał, że ostatnie 2 kolejki nie bardzo, ale wcześniej wydawało mi się, że Stara Gwardia Nakło raczej będzie mieć co? Że będzie na ostatnim miejscu? No. Wiesz co, no nie, no Addis Gorzów Jołt, ta druga drużyna partnerska Addisa, no było widać, że trochę odstaje od tej pierwszej ligi. Była to też drużyna
no, która dostarczała pewnie tych cennych punktów, które potem mogły decydować o medalach, tak bym to powiedział po prostu. Tak. No. Natomiast słuchaj, a propos statystyk, bo tutaj no, Ales Drym pojechał tylko jeden mecz, 4 biegi, świetna średnia 2,5, no ale w klasyfikacji uznajemy, że najlepszym zawodnikiem Emil Sajfudinow, Stara Gwardia Nakło, średnia 2,4, 2,9, to twój wychowanek pozioma, prawda? Emil Sajfudinow to mój wychowanek, a to musiał się jakoś inaczej nazywać. To Inaczej nie się wiem. nazywał oczywiście, ale tak, to jest twój wychowanek. O, to fajnie. A ile on ma lat? Teraz kurczę, nie mogę. Emil Sajfudinow będzie miał około Nie mamy go. 28-27 lat. No spoko. No ale wynik wykręcił super. Tak naprawdę 180 punktów, 77 biegów, wysoka średnia prawie 2,5. Ale jest też Kevin Junior Baliński, stały wywalec oczywiście i Kasper Wyrne również. No mamy Tomasza Kałużnego, no to sama jest elita. Tak. naprawdę. No Są już można najlepsi powiedzieć, że zawodnicy z gry. te nazwiska są już swojego rodzaju markami, jeżeli chodzi o Speedway Manager. Natomiast jeżeli chodzi o juniorów, Bartosz Bańbor, no nie jest to zaskoczenie, bo już w poprzednim magazynie na podsumowanie 61 sezonu mówiliśmy, że to będzie kawał Grajka u Węgliego, no i też okazał się najlepszym juniorem. Tak, no i jest Neil Collins, który jeździł tam z Colinem Makre, z tego co pamiętam, w wygranym sezonie przez Mentowski, ale jest też Tadeusz Zagórski, to jakaś nowa postać chyba od KSG Górnik Odrechy. Nie widziałem wcześniej tego nazwiska. Gratulacje. Gratulacje oczywiście. Tutaj wyświetlamy, przeskoczyłem sobie, wyświetlamy drużynę mistrzowską, jeżeli chodzi o OKP. No właśnie, Kevin Junior Baliński, no to tutaj gwiazda. Już można powiedzieć, że ma bliżej końca kariery. Natomiast też nieźle junior, prawda? Bo tutaj mamy Wiktora Klinga, no o ile się nie mylę, czyli junior, który też miał dobrą średnią, 1-2. Tak. No, bardzo dobry junior, ale fajnie też mamy 10-osobową ekipę, z czego jeździło w tym sezonie 8 zawodników, nie? U niej jeździł Max Walczak i Norbert Skrzypczak, to też ciekawe. Tu widzę nawet mamy taki epizod mistrzowski, Marcel Janowski, to mój wychowanek akurat też widzę, że jechał w tym sezonie w kilku meczach, więc nieźle. Fajnie. Gratulacje oczywiście jeszcze raz dla wszystkich medalistów. No i co, możemy chyba wjechać do Ligi Drugiej. Tak, Liga Druga. Liga 2-1. Awans Darmak i Pawlus Speedway Team. Teoretycznie oczywiście solidne ekipy, solidne marki, które... No Pawlus na pewno spadł w tamtym sezonie, ale nie jestem pewny, czy Darmak też. To ewentualnie jest do sprawdzenia. Chyba tak. Jeżeli chodzi tutaj o tą ligę, ja wrzucę ostatnią terminarze tych ostatnich pojedynków, dlatego że ja powiem szczerze, też dla mnie niespodzianką jest awans Pawlusa i to nie powiem nie dlatego, że jest słaby, tylko znaczy, że jest, nie miałby szans po prostu na awans. Tak jak sobie popatrzyłem w lidze 2-1, Pawlus miał ciężkie otwarcie sezonu, dlatego że w pierwszej kolejce Pawlus przegrywa z Darkiem, z drugą drużyną 50-40, potem remisuje u siebie z Kozinim ze zjaranymi ziomkami 4-5, 4-5. No i potem przegrywa, potem ma mecz u siebie z Unią Unisław, no i potem przegrywa na wyjeździe, więc chodzi mi o to, że Pawlus na początku sezonu okupował dolną część tabeli. Tak sobie patrzyłem, zastanawiałem się, czy spadnie, byłaby to dopiero sensacja, no ale ostatecznie tutaj ta końcówka, 2 ostatnie kolejki, wygrana ostatecznie ze zjaranymi ziomkami na wyjeździe, no i 3 punkty też wywalczone na drużynie Darmak 2, bo pierwszy mecz przegrał Pawlus 50-40, w rewanżu 51-39, czyli można powiedzieć, że rzutem na taśmę Pawlus wywalczył ten awans. Aczkolwiek tu jeszcze taka ciekawostka a propos Pawlusa, w każdym meczu ogólnie zgarnął 6 bonusów. Nie? Czyli tylko z Darmak, z liderem, ze zwycięzcą tej ligi tego punktu bonusowego nie było. W pozostałych meczach Pawlus zgarniał punkty bonusowe, więc pomimo trudnego wejścia w sezon ostatecznie zakończyło się to bardzo pozytywnie. Ale tu widzę o bandyckim też krótka notatka. Wiesz co, patrzyłem sobie pod kątem bandyckiego, no właśnie, bo tutaj bandycki miał porażkę u siebie z Darkiem, ze Speedway Team Węgli. Też bez bonusa z Pawlusem. Wiesz, zwróciłem uwagę na to, że bandycki klub tracił punkty u siebie, ale nadrabiał na wyjeździe. Więc jakby wiesz, ma wygrane na wyjeździe, ale u siebie no właśnie w takich meczach jak ze Speedway Team Węgli 2 na przykład, czy z Darkiem, no czy dobra, z Darmak to ok, ale ze Speedway Team Węgli 2 no to punkt bonusowy by się przydał, nie? Więc tutaj też bandycki klub gdzieś tam takie drobne punkty pogubił.
Tak, ale tu KS Unia Unisław i zjarane ziomki tak podstrzypują tą drugą ligę, nie? To już któryś raz gdzieś tam są występy. Nie no, Unia Unisławy w pierwszej lidze już była przecież, nie? No ale wiem, ale mówię tak z perspektywy ostatnich sezonów też jakby. No, zgadza się. No lawirują No. pomiędzy ligami, nie? Tak, dzieje się tutaj coś. Pomiędzy cały czas. drugą, trzecią, pierwszą, czyli w topie. Edward Kenneth, zawodnik Speedway Team Węgli 2, najlepiej punktującym zawodnikiem w drugiej lidze, w lidze 2-1. Mhm. Jeżeli chodzi o juniorów, to tutaj Gracjan Koller, Darmak 2. Ładna średnia. Zresztą Mariusz Szczepanik z Pawlu Speedway Team też. No i zresztą dobra, spychała. No cała ta trójka naprawdę wykręciła świetny wynik. Bomba. Jest jeszcze Felix Puszko, to już... Felix Puszko, drugi. tak. No tutaj będziemy mieć. No i właśnie wrzucam Gracjana Kolerta z drużyny Darmak. Zwróciłem na niego właśnie uwagę, jeżeli chodzi o juniora. No oczywiście to jest bardziej taka wrzutka pro forma, no ale tak wygląda junior, jeżeli chodzi o wysoki poziom. Tak, no doprany jest, no. Jeżeli chodzi 20-latek, o fajnie. ile się nie mylę, on ma 20 lat, to jeszcze muszę Tak. sobie sprawdzić, tak? 20-latek, tak. A, no to widzisz, no to jeszcze będzie w pierwszej lidze Darek korzystał. No, czyli dobrze. Mhm. Szkolanko jest, no. Ale tu z juniorów też warto, bo zjarane ziomki Seweryn Bizoń, jest tutaj też z KS, nie Boże, z bandyckiego klubu Mikołaj Kugelman. To też jest bardzo fajny zawodnik, też się dobrze rozwija. A nie wiesz ile mają lat, to oni są już... Nie pamiętam, nie pamiętam, ale też, znaczy nie, to tam 19-20 chyba. Aha, okej, gra. Także bardzo fajni zawodnicy. Pięknie, no to gratulujemy Darmak, gratulujemy Pawlusowi awansu do pierwszej ligi. No to proponuję wjechać do ligi 2-2. Tutaj awans wywalczyła drużyna Wormsów Żnin i LKS Lądek. Pięknie. Co ty na to? No, fajnie. LKS Lądek 1 awansuje do pierwszej ligi, LKS Lądek 2 utrzymuje się w drugiej lidze, co jakby definitywnie zmienia nam postać rzeczy z ostatnich sezonów, gdzie tam nawet zdarzały się 2 razy spadki podwójne. Ale co, no Wormsy Żnin, widziałem komplet 7 bonusów, Tak. także super sprawa, 23 punkty, 86 zielonych, gratulacje. Motorki się również utrzymują. Spada Silesia Wrocław, Holiday Club, Dzikie Smurfy, KS 1947 SG. SG, no właśnie, ja bym tutaj w tej lidze, słuchaj, chciał zwrócić uwagę, bo też te ostatnie kolejki zdecydowały o tym, kto awansuje i powiem szczerze, no, dla mnie motorki były pewniakiem do awansu do pierwszej ligi, też nie ukrywam tego, że tutaj dla mnie, no i właśnie ktoś z dwójki Worms, LKS Lądek, to takie były moje typy, jeżeli chodzi właśnie o walkę o awans do pierwszej ligi. No i teraz tak, motorki w 13 kolejce remisują u siebie z LKS-em Lądek 2 i myślę, że to były punkty pogubione, które mogły potem zdecydować, natomiast no wysoka też porażka z drużyną Wormsów Żnin, tak jak powiedziałeś, Matt zgarnął 7 bonusów, pięknie, no więc jakby w ostatnich 2 kolejkach motorki ten awans zaprzepaściły. Z kolei wygrana na wyjeździe LKS-u Lądek z KS Górnik, nie, przepraszam, z KS 1947 SG, a potem wygrana, no pewna u siebie z Dzikimi Smurfami, dała też, można powiedzieć, taki też trochę rzutem na taśmę awans. No właśnie, to kontynuując, tutaj jeszcze wrzucę, LKS Lądek miał taką wpadkę u siebie z drużyną Holiday Club, gdzie bodaj przegrali albo zremisowali. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o rywalizację na przykład z motorkami, to Szakale zdobyły na motorkach 4 punkty. Remis na wyjeździe, potem wygrana u siebie, czyli wygrana z bonusem. A więc no tutaj też w bezpośrednim pojedynku można powiedzieć, że ten awans w pełni zasłużony, jeżeli chodzi o drużynę LKS-u Lądek. LKS zremisował z Black Boyem u siebie 4-5. No właśnie, tak też gdzieś czułem, że mógł pogubić punkty. No i co, Statystyki sobie jeszcze wyrzucimy do tej ligi. Tomasz Leśniowski, Paweł Kennedy, Dariusz Krauser, 2 z LKS-ów, drugi, trzeci. Ale jest tu też Szymon Woźniak z Wormsów, Gustaw Dudek z LKS-u Lądek, Michał Zenderowski, także fajnie. A jeżeli chodzi o juniorów, Grzegorz Szanowski z Silesii Wrocław, Janusz Ploch z Wormsy Żnin i Miron Tomala z Motorków. Pierwsze 3 miejsca, gratulacje. Tak jest, to tyle o ile Leśniowski, zresztą tutaj w tych drugich ligach to też już te nazwiska nie są anonimowe, bo są to konkretnie rajderzy. Tutaj właśnie Grzegorz Chrzanowski, nie wiem czy ja sobie jego gdzieś tam nie przygotowałem, jeśli chodzi o
Jest. o wrzutkę, no właśnie, bo to najlepiej punktujący junior. Tutaj jeszcze mamy, o drużynę Lądka wrzucimy, Grzegorz Chrzanowski, no właśnie, tutaj jest junior Silesii Wrocław, no dobity na full. Tak, no jest na full, no. 21-latek, 72 CU, no i tutaj parametry 86-85% siły wytrzymałości. Technika startu 88, technika jazdy parą 84, no i technika jazdy 99, mamy maksa. No ale wiesz, techniki ładnie, nie? Technika jazdy parą, No. to taki, można powiedzieć, pierwszoligowy junior jak najbardziej. Czyli widać, że szkolenie w Silesii Wrocław w pełni. Tak. No, BMI na poziomie 21,8. I tutaj jeszcze wrzucamy właśnie drużynę LKS-u Lądek, która wywalczyła awans. Jest to historyczny awans, pierwszy raz. No, gratulacje dla Szakala oczywiście. No fajnie, bo co jakiś czas do tej pierwszej ligi, w tej pierwszej lidze pojawiają się też debiutanci, prawda? Tak, ale zobacz jak fajnie Szakal ma 12 zawodników i tak naprawdę z pełnej kadry nie jechał tylko jeden. Wojciech Walczak, a tak to, i to 17-latek, tak to wszystkich, cała 11 brała aktywnie udział w lidze. Czyli jak widać można mieć szeroką kadrę i można nią odpowiednio zarządzać i daje to rezultaty. I awansować. No jeżeli jest awans, no to jest to rezultat oczywiście. Jeszcze raz gratulacje dla Mata i dla Szakala i myślę, że możemy wjechać do lig trzecich. Liga 3-1. Tak, Liga 3-1, awans Unii Mościce i Magdaru Lublin. No, Magdar Lublin dawno chyba w drugiej lidze nie był, kwestia sprawdzenia. Natomiast Unia Mościce, no zresztą oboje menadżerów są zasłużonymi menadżerami, doświadczonymi menadżerami w naszej grze. Tutaj jeżeli chodzi o końcówkę sezonu w bezpośrednim pojedynku, nie patrzyłem na bezpośredni pojedynek, ale Magdar ostatni mecz remisuje z Kurczokiem Gniezno 4-5. To też był taki, można powiedzieć, bezpośredni pojedynek, no bo teraz gdyby Kurczok wygrał za 3 punkty, to ta tabela mogłaby wyglądać inaczej. Miałby 23 punkty miałby Magdar, ale Magdar by pewnie wszedł ze względu na lepszy ale bilans. Magdar wygrał u siebie. Magdar wygrał u siebie 58-32 w pierwszym meczu, także myślę, że daleko było do tego. Czyli by nie było, czyli bonus byłby i tak pewny. Ale mimo wszystko, wiesz, bo tutaj Magdar tym remisem zgarnia bonus, nie? I punkt za remis. A Tak. gdyby, wiesz, przegrał, no to miałby o te 2 punkty mniej. Nie, o 1 punkt No, mniej, czyli no. 23. No generalnie No. rzecz biorąc, jakby, no nie było szans, okej. Nie było szans, ale tutaj Speedway Team Odjazd, piąte miejsce w tabeli, zwróciłem uwagę i przegrywa mecz, generalnie dwumecz z Kurczokiem, także z bezpośrednim powiedzmy rywalem do utrzymania, ale wygrywa też na wyjeździe w 13 kolejce z Będzinem. Ale przegrywał siebie w drugiej dość znacząco, także niestety tego bonusa nie udaje się uzyskać i ma 20 punktów, spada do Ligi Czwartej. Okej, no, Trzeciej. czyli tutaj Nie, można czwartej. powiedzieć, że te 14 kolejek decydują faktycznie o tym, jaki finalnie mamy wynik punktowy na koniec sezonu. Wrzucam statystyki, bo tutaj Rożek, Jacek Rożek z Unii Mościce, to nie jest już anonimowa też postać, świetna średnia, 2,456. Potem mamy Kornackiego i Asgrena z Magdaru Lublin. No Kornacki też go kojarzy tutaj w SGP. No jest to też już rider liczący się w Speedway Manager. No także można powiedzieć, że tutaj pierwszą trójkę okupują kozaki, jeżeli chodzi o riderów. A jeżeli chodzi o juniorów, no właśnie, tutaj Aaron Kogutek, Speedway Team Odjazd, to już o nim kiedyś gadaliśmy, bo to pamiętam, to jest wychowanek Nowa Huta Ninjas. Potem jest Paweł Waloszek ze Śląska Chorzów, to też jest zawodnik, który jest, omawialiśmy go i też jest kawałem, no kawał grajka będzie u Kuleja, prawda? Bo nie wiem ile ma ten Waloszek lat, czy on już skończył wiek juniora? No, będzie miał pewnie z 20, mi się wydaje. 20 ma. Nie, przepraszam, ma 18, bo mamy go na tym. Waloszek, i on jest chyba z Kreatora. A właśnie, bo go mamy. Dobra, to zaraz do tego Tak. wrócimy. No i Martin Waculik, Unia Mościce. Jak widać, Green też tutaj szkoli. Wygląda to wszystko elegancko, czyli nieprzypadkowe awanse. No i właśnie, Paweł Maloszek, Śląsk Chorzów. Tak, no, ale jest ulubiona wierzchnia twarda. Śląsk Chorzów jest z twardej? Chyba, bo to dwójka to być może ma na twardej. Ale fajny jest, 18-latek po 71 siły wytrzymałości, no to widać, że idzie tak powiedzmy pod maksa. Zobaczymy jak dalej, bo też nie wiadomo jak z kontuzjami. Ale też refleks do dobicia,
wysokie parametry waleczności, koncentracji, faktycznie może to być zawodnik z kreatora, bo dość mocno tutaj jest tak, wchodzi w ideał, powiedziałbym, może jakiś tam. Tak, tak. No i teraz wiesz co, jak na 18-latka, nie? Popatrzcie, tak sobie też patrzyłem właśnie wczoraj. Tak, to jest zawodnik na pewno z promki Mój Adept w grze. No oczywiście jeździ od 10 roku, więc pewnie wszystkie SGP, albo większość SGP i turniejów par dla adeptów ma za sobą. No cechy są przywództwo 90, presja, agresja po 50, więc widać, że tutaj menadżer zaplanował, można powiedzieć, dobrze cechy tego zawodnika. Waleczność, koncentracja w sumie na 170, jak na 18-latka patrz, cechy, technika startu 87, technika jazdy parą 79. I się wczoraj zastanawiałem nad tym, czy Kulej do tych technik dodawał mu coś, tworząc tego zawodnika, czy on startował od zera, bo jak startował od zera, to jest doprany niesamowicie, super. No ciekawe w sumie, bo to jest tak, wydaje mi się, na pograniczu tego maksymalnego wyniku. To jest albo jest blisko bynajmniej, jeżeli chodzi o ten bieg, nie? Moim zdaniem jest bardzo blisko. Naprawdę tutaj ciekawie, że Kulej nas ogląda, oczywiście pozdrawiamy, to daj cynk, czy Waloszek faktycznie jest, że tak powiem, katowany we wszystkich zawodach po to, żeby to doświadczenie i techniki nabijać, czy też dołożyłeś mu na starcie trochę tych technik, bo tworząc zawodnika możemy go tam, przepraszam, możemy go tam trochę też, no możemy dodać te punkty też na doświadczenie tak naprawdę. Nie? Tak, dokładnie tak. No i tutaj jeszcze Unia Mościce, można powiedzieć dla formalności, Unia Mościce, druga liga, a więc wyświetlamy drużynę. Wszyscy zawodnicy powyżej średniej 1-0 na pewno, to zwracam uwagę na juniorów, bo obaj mają powyżej 1, także świetny wynik juniorów w trzeciej lidze. Ale zobacz, jak Dariusz Maślanka, mimo 39 lat średnia w trzeciej lidze, to jest przecież, jesteśmy wysoko 2,254, 39-latek. Bardzo dobry występ. On, jeżeli chodzi o, który był Maślanka 7 wynik miał w lidze, 39-latek, 7 wynik w lidze, rewelacja. No jak widać, dobrze go Green zmotywował, on widocznie też, zawodnik poczuł się, że jest potrzebny drużynie i musi być odpowiedni lider, no i z racji doświadczenia swojego po prostu można powiedzieć, że dźwignął tą rolę, faza go nie przerosła, Unia Mościce awansuje. Pięknie. Tak bym to widział. Lecimy dalej, tak, lecimy dalej. Dobra, to Liga 3-2. Awans Velocity Vipers i Pawlus Speedway Team 2. I wydaje mi się, że to jest chyba pierwszy awans obu tych drużyn. Chyba tak, no. Velocity to na pewno, ale Paulus to nie wiem. Velocity Vipers wydaje mi się, że to jest pierwszy awans, więc gratulacje dla Bartosza, tak jest, pierwszy raz wjeżdża do drugiej ligi, super. Jeżeli chodzi o Pawlusa, to jest to druga drużyna Pawlusa i też pierwszy raz pojedzie w drugiej lidze. No więc jakby nie było, debiutanci w drugich ligach, pięknie, gratulacje. Super, no gratulacje, ale mamy tutaj też Swindona Robsona. I tutaj chcę powiedzieć też, że mimo walkowera w pierwszej kolejce z cynkiem udaje mu się utrzymać, czyli gdzieś tam widać, że powalczył, bo to od samego początku musiał bynajmniej po to, żeby być na 4. miejscu. A z kolei jeżeli chodzi o Row Rybnik, 2 wygrane na wyjazdach po 44-45 w 10. i w 11. rundzie dają mu utrzymanie. Tak, też remis tutaj z cynkiem w 13. kolejce 4-5 też miało na pewno znaczenie. Tak, no powalczył też i jak widać 20 punktów, fajnie 3. miejsce. Przyszły sezon pokazuje, że Row Rybnik i Swindon Robson gdzieś tam powinni się już kręcić wokół awansu do Ligi drugiej. No i wygląda na to, że też wyrównana liga, bo prawie połowa meczy, 27 konkretnie, kończyło się wynikami na styku, czyli tu bierzemy pod uwagę te wyniki remis, różnica 2 albo 4 punktów. No gdzie versus na przykład w lidze 3-1 było tych meczy tylko 30%, czyli trochę diametralnie mniej. 1/3. Słucham? Tak, no. Jeżeli chodzi o sztuki, to w 3-1 było 18, a w 3-2 było 27 takich meczów, więc no to dość znacząca różnica, nie? Tak. No. Dobra, to jeszcze sobie luknijmy może na statystyki. W tej lidze najlepiej punktował Patryk Killingstadt z Rykowiska. Cynek spada, też taka trochę niespodzianka. Natomiast jeśli chodzi o juniorów, to tutaj Adam Wolski, Velocity Vipers 1-9-3-2, wow. O, jest, ale fajnie, super wynik, ale jest też Kajetan Kupiec z Watachy, Swindon Robson, też 88 punktów, 58 biegów, 1,8, 2,8 średnia.
wychowanek CKM Końskich Bokach. No właśnie, wiesz Chyba, co, no. i Co? tak sobie chcę tutaj jeszcze tylko zerknąć, bo na te wyniki. Adam Wolski, czy to jest zawodnik z kreatora? Nie, to jest zawodnik, który widać jest od skauta, O, 21-latek. No nieźle, nieźle, naprawdę. No też brawo dla Bartka za selekcję, jeżeli chodzi o juniora. No wynik na trzecią ligę no imponujący, prawie średnia 2-0, jeżeli chodzi o juniora, super. baja, no super. No to jest wynik tak naprawdę już takiego no, średnio lepszego seniora, nie z pierwszej piątki. Tak jest. No i tutaj wrzucam, wyświetlam drużynę właśnie Velocity Vipers. Mhm. Ilu mamy startujących? 3, 6, 9. 9 zawodników, jeździło 8. No to też fajnie, też widać, że wykorzystuje potencjał całej drużyny. Ten w zasadzie ten niejeżdżący to 17-latek, więc pewnie był on tam gdzieś tam w odwodzie w razie kontuzji. No. Fajna No i drużyna. patrzę, Julian Matian i Ryszard Grudziński to liderzy, jeżeli chodzi o tą drużynę. Obaj tam 30 lat i więcej. 34, no. No właśnie, także no ciekawi jesteśmy, jak sobie Bartosz poradzi w drugiej lidze w przyszłym No, sezonie. powodzonka. Ogólnie brawo, gratulacje. Tu jeszcze właśnie wrzucam Adama Wolskiego. Wiesz co, znaczy ładnie wygląda jego waleczność i koncentracja, bo tu jest 73, 93, 166 u 21-latka. Wow, no dużo. No, dużo. No. Doprany jest. Doprany jest. Ale na przykład siły wytrzymałości ma 79-78, gdzie tam zawodnik ten Waloszek miał ile? Czekaj, Waloszek miał 71-71, czyli w zasadzie 3 lata różnicy, a tylko mniej o 7 punktów. No, można było lepiej. No dobra, wjedźmy sobie może do kolejnej ligi. Liga 3-3. 3. Awans wywalczyła drużyna Pioterów. Gratulacje. Tak jest. I KS Wilczony. Również gratulacje. Obie drużyny... No w sumie tutaj też była zacięta rywalizacja. W zasadzie tylko Legion odstawał tak naprawdę. Pozostałe ekipy mają dwucyfrową liczbę punktów. Zarówno bandycki klub Admart, Wormsy, Żnin, popatrz, 19, 18, 17. Ładna liga, wyrównana. No ja bym tutaj chciał też powiedzieć, że Admart razem z Pioterami jako jedyni z ligi wygrali po 7 swoich domowych spotkań. Myślę, że to jest warte zaznaczenia, bo jak widać Piotery awansują, a Admart się utrzymuje. A jeżeli chodzi o Piotery, to przegrywają dwumecz z KS Wilczony, czyli z drugim miejscem, Tak. 98-82 i finalnie też KS Wilczony awansuje. Zgadza się, bo tutaj Piotery wygrywają 47 do 43, jeżeli chodzi o pierwszy mecz. W rewanżu Demolka KS Wilczony ogrywają Piotery 55 do 35. Ciekawe też. KS Wilczony to był menadżer? Pamiętasz? O rety, wiesz co, menadżer bodaj Wiesiu, zaraz sprawdzę, bo to jest też tak, że nie jestem do końca pewny. Okej. Nie, pytam z ciekawości. No to statystyki w tej lidze. Emil Brown. Tak, najlepiej punktującym Emil zawodnikiem. Potem Mikołaj Garstka, KS Wilczony, to też już postać znana. No i Piotr Inglot z Admartu, no też kozaki, Tak, tu same kozaki. Tu juniorzy troszeczkę są nowi, bo Happy Lowman, synowie Anarchii, junior z 7 miejsca drużyny, Andreas Jonsson, Stara Gwardia Nakło i John Rambo z Warsu Żnin dwójki, czyli pierwsze 3 miejsca tak naprawdę z wszystkich drużyn, które spadają z ligi, to ciekawe. Tak, no i też Happy Lowman, średnia 1,831, też super. 83 punkty, ładnie, no, pięknie. Bardzo dobry wynik, Bardzo dobry, tak jest. I tu co? Aha, tutaj generalnie rzecz biorąc... Piotery, właśnie wrzucam tą drużynę. Awans... No, no, dawaj. no, tu mówię skład szeroki i już tutaj widać, że z tego składu szerokiego nie jeździ raz, 2, 3, 4, 5 zawodników, a jeżdżących mamy 4 i 7, czyli 12 zawodników, 5 nie jeździ, czyli tak naprawdę jeździ tylko 7, ta podstawowa powiedzmy, która pewnie jeździła cały sezon. No i tutaj na uwagę na pewno zasługuje Gleb Czugunow, Marek Loram i
Filip Seniuk, bo to seniorzy, którzy mieli średnią powyżej 2,0, wszyscy powyżej 30 lat, czyli widać doświadczenie miało tutaj znaczenie. Juniorzy trochę słabiej w drużynie Pioterów, nie? Bo tutaj ani jeden średniej 1,0 nie wykręcił, 21-latkowie. No ale gratulacje oczywiście. Zresztą w 59 sezonie Piotery były w pierwszej lidze, potem 2 sezony w drugiej, potem 2 sezony w trzeciej, teraz powrót do drugiej, więc podejrzewam, że menadżer będzie znowu szturmował pierwszą ligę. Tak, no i ci juniorzy 10-13 miejsce w klasyfikacji, Tak jest. jeżeli chodzi o wynik. To 3-4 proponuję. 3-4. Dokładnie tak. I tutaj mamy awans drużyny rekinów ROW Rybnik oraz Śląsk Chorzów. Walczyła jeszcze dzielnie Wataha KKŻ, ale no ostatecznie się nie udało. Jak sobie popatrzymy tutaj na te ostatnie mecze, Wataha przegrywa z Mentoskami na wyjeździe, po czym wygrywa ze Śląskiem Chorzów u siebie 4-7, 4-3. A jak było w pierwszym meczu? Śląsk Chorzów wygrał 4-7, 4-3, czyli bez punktu bonusowego pomiędzy tymi drużynami. Tak. No. Tak, bezpośredni dwumecz był remisem 90-90. Natomiast Śląsk Chorzów miał jedną przegraną mniej. I zamiast tej przegranej miał remis z Mentoskami w, nie pamiętam już w której, chyba w 10. rundzie i dzięki temu ma ten awans do Ligi Drugiej, a Wataha KKŻ niestety musi walczyć w kolejnym sezonie o awans do drugiej ligi. O awans. Ja tutaj jeszcze, wiesz co, o ile się nie mylę, a jak widać się nie mylę, to jest też historyczny awans Kuleja do drugiej ligi. Gratulacje. O proszę. Doczekał no się Śląsk Chorzów i Kulej awansu, pięknie. Wreszcie. Dokładnie tak. No wiadomo, rekiny ROW Rybnik, tutaj Raj to już zresztą z opisu klubu, który robiliśmy na Facebooku, no jest to marka też sama w sobie. Menadżer, który właśnie co mnie zaskoczyło też od tam 47 czy 48 już teraz sezonów pod rząd jedzie w topowych ligach 1-3. Czyli jak już się Raj raz zadomowił, tak już w tych ligach topowych został. Także tak, no po prostu potrafi w Speedway Manager. No dobrze rozkminia, oczywiście, że tak. A statystyki? Dobra, statystyki. Mitch Shira, Śląsk Chorzów, pierwsze miejsce, średnia 2,5-1,4 i to jest zawodnik, który ma 26 lat. Drugi Dawid Szatmari, FC Żory, no to już znany nam. I Edmund Szuluk z rekinów ROW Rybnik, właśnie średnia 2,375. Gratulacje. Jeżeli chodzi o juniorów z kolei, no to Wiktor Kolman, rekiny ROW Rybnik, Dariusz Kieszkowski, FC Żory to jest też ten właśnie, o którym wspominaliśmy w poprzednim sezonie, i Kajetan Czarnecki, Śląsk Chorzów. Także tutaj widać, że FC Żory gdzieś wiło w podium swoje tak, no i szpileczki. Tutaj, No ale no niestety 5. miejsce i spadek do Ligi Czwartej. Jeżeli chodzi o Śląsk Chorzów, ja tu jeszcze zwrócę na jedną rzecz uwagę. No właśnie, wyświetlam drużynę Śląska Chorzów. Generalnie rzecz biorąc, Kulej, pamiętasz, miał kiedyś taki tutaj skład średnia wieku 40 lat prawie. Tak. Natomiast, no i to, na co trzeba na pewno zwrócić uwagę, menadżer odmładza skład. No właśnie, Mitch Shira, 26-latek, 2,5 średnia. Tutaj Maciej Małecki, 24-latek, też tam pojechał w kilku meczach, 2,297. Super średnia. No i 29-latek Olaf Wardzała, też średnia powyżej 2,0, także no i oczywiście junior ze średnią 1,250, także tutaj Śląsk Chorzów no chyba buduje ten optymalny skład, który będzie w tych topowych ligach walczył w najbliższych sezonach. Nareszcie. Tak jest. No i Wiktor Kolman, tu najlepiej punktujący junior, też średnia 1,7, a więc naprawdę super. No i też pokazuje to, że rekiny ROW Rybnik i Raj potrafią szkolić zawodników też, nie? No bo też kawał grajka. No tu zobacz, podbicie 21 lat i siła wytrzymałość po 87. 10 punktów więcej niż ten poprzedni, nie? Dokładnie, nie dokładnie tak. Jeżeli już na coś można byłoby zwrócić uwagę, no to w zasadzie chyba na technikę startu i jazdy parą, że no mogłaby mieć o te 2 punkty więcej, ale to tylko tyle. Waleczność, koncentracja, siła, wytrzymałość, wszystko się zgadza. No baja, fajnie, no. Powodzonka. Super. Dobra, no to co? To ligi czwarte. Tak. Liga, to sobie wjeżdżamy na początek. Koziołki. Ligę 4-1. Koziołki z Lublina. No tutaj mamy dwóch, że tak powiem, pretendentów do awansu i długo nic. 28-26 punktów. Trzecia drużyna od lotowców Go Jetters 17 punktów, Zjarane Ziomki punktów również 17. Te dwie drużyny się utrzymują. Spadek BMS Rising Stars, Aktom Legnica, Start Lublin i Wiktoria Wrocław 5 punktów.
Pięknie, pięknie. Dla Koziołków z Lublina to też właśnie chciałem sobie zerknąć jeszcze na tą drużynę, bo wydaje mi się, że Koziołki z Lublina już gdzieś tam chyba nawet swego czasu były na poziomie Ligi Drugiej. Tak, były z drugiej lidze, no. Tak, był już ten debiut. No właśnie, potem spadek Liga Trzecia, Czwarta, no i teraz powrót do trzeciej, także no też super, bo fajnie, bo menadżer już o te topowe ligi regularnie zaczyna walczyć. No i widać o co chodzi, nie? 10 zwycięstw, 1 remis, 3 porażki tylko. No. Super. 28 punktów, tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Tutaj jeszcze patrzę na końcówkę sezonu, ale No tam jakby... wszystko się raczej poukładało tak, jak się poukładać Tak jak powinno. się miał, tak, dokładnie. Tam się Tak nic, bym na to popatrzył. No dobra, no to statystyki. Co? Jarosław Bukiej, odlotowcy Go Jetters, średnia prawie 2,5. Felix Buczyński, BMS Racing Stars i Niki Pedersen właśnie z Koziołków z Lublina, średnia 2,313 na trzecim miejscu. Fajne, ale jest też Filip Gwara, jest Bolesław Haj, też z Koziołków Lublin 2,2, bo to też przecież zawodnik, o którym żeśmy wspominali w zeszłym chyba czy 2 odcinki Bolesław temu, Haj, także- tak. Mhm. No fajnie. A juniorzy Janusz Jakobsen z Motorków, Przemysław Wogucki z Koziołków z Lublina i Denis Masłowski z odlotowców Go Jetters, ten pierwszy ze średnią 1,661 wysoko. Pięknie. No to gratulujemy awansu i przejdźmy sobie do Ligi 4-2. 4,2. 4-2. KST Apator. Tak, tutaj można powiedzieć, że województwo kujawsko-pomorskie rządziło. Pierwsze miejsce KST Apator, 34 punkty, tylko 1 remis, no praktycznie czysty komplet, jeżeli chodzi o tego menadżera. Gratulacje, bomba. I miejsce drugie Polonia Fordon Bydgoszcz, czyli tutaj można powiedzieć, że derby były na pewno emocjonujące. Miejsce trzecie HST Gdańsk, RC Nigel, mocna liga ogólnie, bo też patrzyłem sobie, że HST Gdańsk to też jest naprawdę całkiem ekipa fajnie budowana. RC Nigel to już tutaj legenda Speedway Managera, no więc trudna liga. Znaczy na pewno było kilku pretendentów do awansu, także to, że KST Apator tutaj sobie tak łatwo poradził, można powiedzieć, to jest raz, no ale też Polonia Fordon Bydgoszcz i też chcę zobaczyć, czy to nie jest pierwszy awans. Ale właśnie jeżeli chodzi o ten remis, który ma KST Apator, to właśnie jest remis z Polonią Fordon Bydgoszcz w 6. rundzie. Ale na wyjeździe to był remis. Kurczę. To jak sprawdzić, Tak, jak w międzyczasie na tutaj wyjeździe. dodam, bo patrzyłem sobie, Polonia Fordon Bydgoszcz drugi raz awansowała do trzeciej ligi, pierwszy raz miało miejsce to w 60. sezonie. Także pięknie, brawo. Tutaj jeżeli chodzi o statystyki, to mamy No, Apator rządzi. Kołodziej, Apator. Kalwasiński z Apatora. Tak, i Maciej Świeżb, HST, ale tu nie, jeden mecz tylko, to Radosław Szenwald, Polonia Fordon Bydgoszcz, ale tu w ogóle Polonia z KST Apatorem ewidentnie widać przewodzą tej lidze. No. Zdominowali tą ligę. No ale Magnus Zetterstrom, średnia 1,702 i to jest junior HST Gdańsk i popatrz, pierwszy i trzeci, pierwszą i trzecią lokatę, jeżeli chodzi o statystyki juniorów w tej lidze, to właśnie HST Gdańsk. KST, no ale drugie miejsce Janusz Pruchniak ze Sparty Sobótka, czyli tutaj jeżeli chodzi o juniorów, szkolą te słabsze drużyny, lepiej szkolą niż te mocniejsze. Albo powiedziałbym, że one są jeszcze tak trochę było. słabsze, bo jeszcze nie mają tych zawodników swoich, wiesz, wypracowanych Być na może. takim poziomie, jaki docelowo mogą osiągnąć. Mamy Apatora jeszcze, nie? Tak, wrzucam drużynę KST Apator. No, po prostu bardziej dla formalności. Tak wygląda drużyna, która nie przegrała żadnego meczu w czwartej lidze. Tak. 9 zawodników, wszyscy jeżdżą, każdy był wykorzystany, także nawet 17-latek Błażej Wolski. No. Dziewiąte miejsce, jeżeli chodzi o wynik 0,977, także mimo 17 lat, jak widać w czwartej lidze też można w pierwszej dziesiątce mieć swojego juniora. No i słuchaj, wrzucam jeszcze Magnusa Zetterstroma właśnie z HST Gdańsk. Co byś powiedział o tym juniorze? Bo dla mnie to jest junior, który mógłby spokojnie jeździć w pierwszej lidze nawet, nie? No tak, poza siłą, wytrzymałością, no bo to wiadomo 19-latek, więc jeszcze nie ma tego... Co ważne, to jest mocno. 19-latek, dokładnie tak. Tak, no ale refleks, waleczność, koncentracja na podobnym poziomie. Już jako 19-latek ma 154 punkty waleczności, koncentracji, to też już wysoko. Techniki też, no tak naprawdę. Pytanie, czy to też nie jest jakiś kreator? Bo Jest, już sprawdziłem, tak, No jest. właśnie. No, też, Bo 83 techniki startu na lat 19 to jest wysoko, nie? Pewnie no i też tam pytanie, coś czy tam- menadżer
menadżer tworząc tego zawodnika dodawał te techniki, czy też nie? No bo tak, wiesz, waleczność... Ja bym obstawiał, że było dodane, ale tak po 5-10 punktów, nie? Jeżeli Nie było. więcej, nie? No. Bo tak patrzę, bo wiesz, to cechy tutaj są, wiesz, przywództwo 90, presja 45, agresja 50, nie? Czyli w sumie te cechy też są profesjonalizm na 70, czyli one są dość wysoko ustawione. Natomiast pewnie to gdzieś tam kosztem siły, wytrzymałości. No ale krótko mówiąc, zawodnik tak czy inaczej dojdzie do parametrów na full i no będzie kawał grajka na pewno. Ale to pierwszoligowiec, jak chodzi o juniorów. Będzie dobity na maksa. No bo widać, że siły wytrzymałości ma po 68 i jeszcze spokojnie przy 19 latach dobije do setki, nie? Jak będzie dobrze szkolony. Tak jest. No dobra, to co? To proponuję ligę 4-3. Tak. W lidze 4-3 awans RKS-u Kolejarza Rawicz i bracia Kowalscy. No, Tak. piękny też wynik Kolejarza Rawicz, 30 punktów. Tutaj no bracia Kowalscy też, no wydaje się, że chyba te dwie drużyny raczej tutaj były kandydatami do tego awansu. Potem Bellevue i ZKS Gniewko. Ładny wynik ZKS-u Gniewko, 23 punkty w czwartej lidze. No super wynik. No bo to świeża drużyna stosunkowo jest, nie? No taka właśnie, wiesz, zaraz to pewnie sprawdzę dokładnie, ale tak, wygląda to na dość świeżą drużynę. Tutaj bracia Kowalscy wygrywają z Race Team na wyjeździe w 13 kolejce, potem Bellevue, no czyli można powiedzieć, że z bezpośrednim kandydatem do awansu, można powiedzieć, tutaj też wygrana 49-41, nie wiem jak to się z bonusami układało. Znaczy pierwsze dwie kolejki w ogóle bracia Kowalscy mieli remisy właśnie z Bellevue i z Race Teamem, czyli też tak. tutaj słabe rozpoczęcie. Natomiast finalnie okazuje się, że awansują z drugiego miejsca. Także bonusy były wygrane, nie? W tych meczach, Tak. ale tu jeżeli chodzi o RKS Kolejarz Rawicz, No właśnie. mamy też 5 wygranych meczów wyjazdowych. No to nie ma co mówić, że są to bardzo ważne wygrane. Jedyna porażka w całym sezonie z Bellevue w 13 rundzie na wyjeździe 46-44. Super sezon. Czyli symboliczna porażka, super sezon. Gratulujemy menadżerowi. Canes, o ile dobrze pamiętam. Canes. Dokładnie tak. No i teraz tak. Najlepiej punktowali. No tutaj co prawda Robert Langner z drużyny bracia Kowalscy. On co prawda w Ale 3 to- meczach pojechał tylko, nie? No ale mimo wszystko na te 3 mecze 35 punktów warto powiedzieć, że to dobry wynik. Jakby nie patrzeć. Natomiast wiesz co, zwracam uwagę ZKS Gniewko, Maksym Frompton. Tak, był już też. u nas, 185 punktów. był. No, 70 był u nas. biegów. Kapitalny wynik. Rewelacja. Potem Krystian Grenda z drużyny RKS-u Kolejarza Rawicz. Super. Właśnie i statystyki juniorów tutaj jeszcze mamy. Tak. Mhm. Nil No i Ewic. co? Nilewic, bracia Kowalscy, to jakaś nowa postać jest, nie widziałem wcześniej nazwiska. Conor Bedard z Race Teamu 1754 i Mateusz Cierniak, RKS Kolejarz Rawicz. To jest chyba mój wychowanek, Mateusz Cierniak. No, tak mi się kojarzy. Także no, gratulacje. Pięknie, no, dokładnie tak. Tutaj jeszcze zerkam, czy, no właśnie, mamy drużynę RKS-u Kolejarza Rawicz. Też szeroka kadra. Szeroka kadra, nie jeździł jeden. Jeden zawodnik tylko. Klemens Kowati, tak, a mamy 2, 4, 6, 8, 10, 12, jeżeli dobrze liczę, także też fajnie wykorzystuje cały potencjał zespołu. Tak, no i też widzę, że jest para juniorów też na trzecią ligę na pewno, bo 20-latkowie w tym sezonie ładny wynik wykręcili, więc no tutaj menadżer Canes ma zabezpieczonych juniorów na kolejny sezon. Tak. No, gratulacje jeszcze raz awansu. Super to wygląda, dokładnie tak. Dobra, 4-4. to co? To next, 4-4. Tak, 4-4, tu mamy Husarię Bełchatów, Niedźwiadki Rawicz po 27 punktów, gratulacje. No i Szkoda RX Radomska, trzecie miejsce 26 punktów, ale jest utrzymanie, czwarte Falu Baziak 23 punkty, no i tu znowu mamy mocną czwórkę, że tak powiem, jeżeli chodzi o górę tabeli. Nie? Tak, no i Husaria co? Walka o pierwsze miejsce wygrała mimo przegranego punktu bonusowego z Niedźwiadkami. To też warto zaznaczyć i tam te 8 zielonych punktów dało to pierwsze miejsce. No i tylko 3 porażki w sezonie, 11 zwycięstw bez remisów. A gdzie patrzyłeś, gdzie każdy Rex Radomsko mógł pogubić punkty, że ostatecznie nie awansował? W różnych meczach, w różnych spotkaniach, wiesz, tam nie było, że tak powiem, zależności pomiędzy pierwszą dwójką, także ciężko byłoby, po prostu z pierwszą dwójką przegrał wszystkie mecze. Aha, rozumiem, czyli tu można powiedzieć, że to trzecie miejsce w pełni zasłużone.
Tak, tak. Patrząc na tabelę szkoda, a patrząc na terminarz już wygląda to inaczej. Ale o co? Spada nam w Loma 2449, SC Wełnowiec, Marma i Koko Jumbo, Falubas, Zielona Góra. Statystyki. Dokładnie tak. Okej, to co? To statystyki, jeżeli chodzi o tą ligę, bo tutaj no pięknie Jerzy Pućko, aha nie, bo Jerzy Pućko jechał jest tylko, dokładnie, No. tylko jeden mecz zaliczył. Tak, Jerzy Pućko z jednym meczem. Bartłomiej Grajczonek z 5. SC Wełnowiec, czyli można powiedzieć, że tutaj Mariusz Kornacki z Wroma 2449 to ten pierwszy najlepiej punktujący, Tak. nie? I potem Adam Tak. Kroner z Husarii Bełchatów. Susari, no i trzeci Lars Gunnenstadt z Falubaziaka, także ma tu Falubaziak mimo 4. miejsca jakiegoś swojego reprezentanta w top 3, jeżeli chodzi o seniorów, natomiast jeżeli chodzi o juniorów, No właśnie, co byś tu powiedział, Oliwier. bo Rex Radomsko rządzi. tak, Rex Radomsko rządzi, widać, że tutaj jest mocne skupienie na szkoleniu zawodników. Oliwier Safin, pierwsze miejsce, średnia 2,018, 91 punktów, bardzo dobry wynik. I Lech Krzykowski, średnia 1,745, też 70 punktów, bardzo fajne wyniki. Gratulacje. Ale mamy też Remigiusza Kaczmarskiego, przepraszam, z Niedźwiadków Rawicz, też ze średnią 1,875 na miejscu drugim. No i Julian Wrocławski z Husarii Bełchatów. Wymieniam to jako czwartego, bo to była taka mocna czwórka juniorów. Aha. No Rex Radomsko miał tych juniorów dobrze zabezpieczonych. Tak sobie po nich patrzę, no to też juniorzy, którzy mogliby z powodzeniem, raczej na pewno mogliby z powodzeniem jechać w pierwszej lidze. Patrz jak Safin, 73 CU, techniki doprane, w sumie waleczność, koncentracja prawie 160, wow. Nie no, super, super. Jeżeli chodzi o zawodnika, bardzo fajny. I 21 lat, więc za chwilę przy 24-5, 3-4 sezony być może będzie lider pierwszej takiej piątki, nie? No ale widać, że jest naprawdę super. Z cechami też się wszystko zgadza. Super, kawał zawodnika. No to gratulujemy oczywiście awansów. Wjedźmy sobie do Ligi 4-5. Mhm. Velocity Brumberg 28 punktów, awans. Miejsce drugie Tax Speedway. No takim rzutem na taśmę chyba awans, nie? Rywalizacja z Wolves Cross Speedway Team. I Tak. tu jeszcze Ostrów Men do tego wszystkiego, też mocna liga, można powiedzieć. Czyli za wyjątkiem Velocity Brumberg pozostałe 3, 4, 5 ekip nawet, w tym Żużlowy Degustator. Pozdrawiamy oczywiście Żużlowego Degustatora przy okazji. Widzę, że walczyłeś o trzecią ligę. Nie udało się. No cóż, spadasz do piątej. Bywa. Speedway Manager, witamy. Co byś powiedział tutaj o tym właśnie Tax, Wolves? Znaczy tu jeżeli chodzi o Tax, to w bezpośredniej walce właśnie o drugie miejsce, remis na wyjeździe i wygrana u siebie z Wolves, no i w zasadzie to pozwala mu awansować tymi małymi punktami na plus 25. Jeżeli chodzi o Velocity, no to tu brak szans rywali i podskoku 28 punktów, 222 na plusie, 9 zwycięstw. Gratulacje jeszcze raz powiem. Natomiast najlepiej punktował zawodnik Ostrów Men, Bogdan Gratka, 2367, pięknie. Tak. Szczery Jerry, a to jest junior chyba jeszcze cały czas Velocity. Tak, junior, no ale 2339, wow, co to za wynik? Jest, Szczery Jerry jest naprawdę doprany nieźle, też te techniki ma Co dojechane. to za gość jest, ty? Co to za gość? On też był z kreatora, wiesz, tutaj Bartosz też robił z kreatora. Generalnie pamiętam, że siłę i wytrzymałość miał ten zawodnik dużo wyższą. On naprawdę będzie punktował jako junior jeszcze świetnie, nie wiem czy już nie kończy wieku juniora. No ale czwarta pozycja, jakby nie było, to jest czwarta pozycja w ogóle w klasyfikacji generalnej, więc super. Top. Natomiast słuchaj, no tutaj a propos tego, że no właśnie Szczery Jerry tutaj demoluje klasyfikację juniorów, no ale popatrz, Nikolaj Kowati i no właśnie tutaj wiem, że zamiłowanie żużlowego degustatora do zawodników chyba argentyńskich powoduje, że to nazwisko Ampugnani. Nie wiem, Ampunani, zwał jak zwał, bardzo nam miło będzie jak napiszesz jak powinniśmy go czytać. No natomiast Tak. żużlowy degustator szkoli dwóch najlepszych juniorów, znaczy drugie i trzecie miejsce to właśnie juniorzy żużlowego. Super. No, fajnie. A jest Gipki Bongo, też gość ode mnie w Tax Speedway. Czwarte miejsce, 1,438. Pozdro. Tutaj jeszcze wrzucam Nikolaja Kowatiego, patrzymy jak szkoli żużlowy degustator.
Patrzyłeś sobie na No, tego no zawodnika? dobrze szkoli, widać, że 20, znaczy no dobrze, fajnie, widać, że się stara, tak bym to nazwał, 76-77 siła, wytrzymałość na 21 lat, to jest parę punktów, mogło być do góry, ale dobry wybór na początku, jak widać refleks, waleczność, koncentracja, powiedzmy, że się rozkładają ok, no i techniki startu już też jest spoko, jest technika jazdy na 99, startu na 86, jazdy parą 83, dobre wyniki, przyzwoicie, jak na Ligę Czwartą przyzwoicie, no ale niestety juniorami w Lidze Czwartej wygrywać ligi się nie da. Jeszcze się nie da. Chociaż ja wiem, no szczery Jerry tutaj od Bartosza. No ale to wiesz, mówimy o ewenemencie jakimś, nie? Okej. Dobra, to co, to liga następna, 4-6. Tak, 4-6. Wudzynek wywalczył awans, miejsce drugie Resowia, trzecie Stal Manchester. No też wyrównana liga, w sumie 5 zespołów powyżej 20 punktów, no bo Dynamit Dexter z 20 punktami ląduje w piątej lidze ostatecznie. Tutaj chyba na sam koniec... Znaczy tutaj generalnie jeżeli chodzi o Gwardię Krotoszyn, to mam Dawaj. dwa słowa, bo tak naprawdę przegrywa jeden mecz mniej od Dynamitu, remisuje z Ashev Team w czwartej rundzie i w tym jednym punktem więcej daje sobie utrzymanie tak naprawdę, jeżeli chodzi o to czwarte miejsce, a w bezpośrednim pojedynku z Dynamitem przegrywa u siebie 44-46 i wygrywa na wyjeździe 44-45. Ale nie zdobywa bezpośredniego punktu bonusowego przez to, więc to drugie to spotkanie z Ashev Team miało zdecydowanie większą wartość dla tego miejsca czwartego, dla Gwardii. Też sobie patrzę jak na czwartą ligę, no bo tutaj te różnice pomiędzy drużynami mogą być już trochę większe, ale tutaj też w sumie ponad 40% meczy, 23 mecze kończyły się wynikami na styku. To obok ligi 4-1 można powiedzieć drugi najlepszy taki wynik, albo drugi wynik powyżej 40%, także też liga wyrównana, łatwo z niej nie było, ostatecznie Wudzynek awansuje i Resowia, gratulacje. Statystycznie Max Michalewicz 2, 6, 4, 8, 184 punkty, no też wow, jak chodzi o wynik. No ale potem ciekawostka, nie? Z Lewski Częstochowa jest dwóch zawodników, Madsen Woryna. No gdzieś tutaj brakuje tych juniorów. Jest jeszcze na dole Hansen, 15 miejsce. Jest jeszcze Max Hansen się faktycznie tutaj złapał. No brakuje mi tych, co awansowali z Wudzynek. Tak, no, ale Wudzynek to ma z kolei juniorów, no właśnie. Kajko Filipek 106 punktów, no jak na juniora też świetny wynik, wow. Nie? Bardzo dobry wynik. No ale Marek Gawełczyk pod spodem 1-6-6-1, no dwóch najlepszych juniorów w lidze 4-6 mieć w drużynie, no to tak, samo, juniorzy tym samym można powiedzieć, że średnio przywozili 3-4, 3,5 punkta, czyli raczej wygrywali swoje biegi, w sensie inaczej, byli na plus jak jechali. Dokładnie tak. O, ale trzecie miejsce znowu miś ode mnie, Gary Move Out z Gwardii Krotoszyn 1,596 średnia. Pozdrawiam serdecznie. Czyli coś tam, czyli te szkolenia nam nawet jakoś tam wychodzą, nie? Tak, u mnie szkółka działa, jak widać. No. Tak. Ja tam też mam tego Kogutka i Lowmana, to jako wychowanie widzę najlepiej, też, także też nieźle. Dobra, ale Gawełczyk, Wudzynek, no bo Kajko Filipek, to o nim już gadaliśmy i tutaj jestem fanem talentu Kajko Filipka i jego dalszego rozwoju. Natomiast jak widać jest jeszcze tutaj drugi mocny junior, Gawełczyk, lat 20, no właśnie, bo tych juniorów Wudzynek ma młodych, więc on w trzeciej lidze powinni mu zrobić różnicę. No tak, jeszcze jest miejsce przy 21, w 21 roku życia, żeby dobić do tych 80, jeżeli chodzi o siłę, wytrzymałość, także teraz tutaj Torgal, dobrze pamiętam, to jest Torgala druga drużyna, to Torgal tu powinien cisnąć tego Maxa Gawełczyka zdecydowanie, żeby dobić do tych 80, nie? No i tutaj techniki, wszystko się zgadza pięknie. Super. Okej, no to możemy przejść do kolejnej ligi. Wjedźmy sobie do ligi 4-7. Tak, 4-7. Mamy Benzin Speedway Club 2 i MDB Lublin po 28 punktów. No i tutaj rywalizacja jeszcze FTZ Fordon walczył w tej lidze o awans. Ostatecznie trzecie miejsce. Tak, no i FTZ Fordon mimo wysokiej wygranej właśnie z Węgiel Rybnik 51-39 w pierwszej kolejce, na wyjeździe w 14, czyli w ostatniej. Niestety tylko remisuje i nie daje sobie szans na awans z drugiego miejsca w lidze, bo MDB Lublin ma 28 punktów no i to ta drużyna. A jak FTZ wypadł bezpośrednio z tym? Przegrał chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Bo nie ująłem tego, więc podejrzewam, że przegrał z
jest MDB Lublin 46-44 w Lublinie i w ostatniej kolejce No i też porażka na wyjeździe z Belgii. 48, a nie, bonusa zdobył, 48-42 u siebie wygrał, widzisz. Będzin Speedway Club, tutaj był taki pojedynek, pierwszy mecz przegrany 51-39, potem wygrana 50-40, minimalnie, niedużo brakło. No także trochę pechowo FTZ Fordon nie awansuje, no ale gratulacje dla Speedway Będzin i dla drużyny. Słuchaj, Dokładnie tak. raz się przegrywa, raz się przegrywa. No. Po prostu, no. Speedway Manager, tak to bywa. Tak jest. No i tutaj najlepiej punktujący Sitek z FTZ Fordon, potem dwóch kozaków z Będzin Speedway Club 2, Sawicz Piechocki. Także no, widać, że jest zaznaczony tutaj, jest zaznaczona pozycja seniorów, jeżeli chodzi o drużynę Będzin Speedway Club 2. Jeżeli chodzi o juniorów, to Marcin Ryczek z Unii Leszno, Janusz Janowski z Będzin Club i Artur... Janusz Jaworek. Tak, Janusz Jaworek, sorry, i Raun z Ale... Lublin. Tak, ale Jaworka mamy na tablicy, nie? Mamy Jaworka na tablicy, możemy sobie przejść do niego, no. Tak, i tu mamy kolejnego 20-latka. Widać, że na bardzo podobnym poziomie jak ten, o którym mówiliśmy przed chwilą, już nie pamiętam jak się nazywał, 76-75, jeżeli chodzi o siłę, wytrzymałość. Tak, no ten z Wudzynek. Tak. Tutaj wyższe techniki, technika startu 90, technika jazdy parą 85. Także widać, że nad technikami było mocniej pracowane w przypadku tego zawodnika. No też go warto pocisnąć w przyszłym sezonie, bo jako 21-latek może wyjść siłą, wytrzymałością z tego wieku juniorskiego już powyżej 80. No. Ogólnie fajnie, no właśnie widać, że w wielu tych klubach, zresztą to będziemy powtarzać, widać to szkolenie, ja jestem ciekaw jak ci zawodnicy będą tutaj jakby wiesz, wchodzić już potem do tych pierwszych zespołów. No i myślę, że chyba to też jest tutaj warto wspomnieć taką, znaczy mi się to zawsze podobało w Speedway Manager, nie ukrywam, że rywalizujemy z innymi menadżerami, nie? Czyli wiesz, to nie jest tak, że jak ja sobie zbudowałem swój skład według mojego widzimisię i uważam, że on będzie taką petardą najlepszą, potem się okazuje, że mnie powiedzmy sobie rywale weryfikują. Nie działa. I zdarza się, tak, i zdarza się, że jeden mecz na mokrej, drugi mecz na mokrej i do widzenia, jakby, nie wiem, nie awansuję, spadam. Więc to jest fajne i jak patrzymy sobie też po właśnie klubach, zawodnikach, to coraz więcej menadżerów naprawdę szkoli, robi po pierwsze bardzo dobrą selekcję, jeżeli chodzi o kandydatów, potem ich odpowiednio szkoli, no i ci zawodnicy, póki co na razie tam gdzieś juniorzy, no ale z czasem oni będą wchodzić do pierwszego składu. Tu będę pamiętał też, nie wiem, Kazia Wilkowskiego chyba z Watachy KKŻ, nie? To gość, który miał 23, 4, 5 lat i był liderem i w ogóle szarpał jak się tylko dało, no więc no to pokazuje, że można, także super, to bardzo fajnie. Znaczy, wiesz, wydaje mi się, że poziom jest coraz wyższy tak naprawdę. Coraz wyższy jest jak najbardziej, przyznam Ci rację, natomiast no tutaj potrzeba cierpliwości. Tu tych sezonów musi przejść 5, 10, 15, Ktoś kiedyś 20. komuś na czacie napisał, że no to jak za jakieś 2 lata dojedziesz do pierwszej ligi. Ale wiesz, ja na przykład powiem Ci szczerze, że z punktu widzenia, już tak odbiegając teraz trochę z punktu widzenia grania w grę, to trochę mi tego brakuje. Trochę brakuje tych emocji, jak to się rozwija i tak dalej. No widzę po tych juniorach teraz, że w niektórych drużynach, w których ich sprzedałem, faktycznie są tam powiedzmy w tych na pierwszych pozycjach, ale brakuje mi trochę tej rywalizacji na tym wyższym poziomie. Natomiast no, Lećmy dalej, może do tego tematu sobie tam kiedyś wrócimy. Dobra, ale wiesz co, tak przy tej okazji, bo jak już jesteśmy, trochę odbiegliśmy od tematu, to bo pojawiają się różne też tematy gdzieś tam na czacie i ja tutaj chciałem też przy tej okazji powiedzieć, że a propos zmian, nie, chodzi mi też o takie zmiany, żebyście wiedzieli mniej więcej co się toczy. Tam sobie ogarnialiśmy kwestię statystyk właśnie, żeby zawodnicy mieli też podane w statystykach wyniki na innych nawierzchniach toru. Tam kwestia związana z listą transferową, żeby też to filtrowanie już nie pamiętam, po cenie. No generalnie rzecz biorąc, jakby też, żeby pokazać, co jest wypożyczeniem, który zawodnik jest wypożyczeniem, a który jest transferem definitywnym. To wam mówimy na razie taką listę, którą gdzieś tam mamy, powiedzmy, rozpracowaną, rozpisaną, znamy jakieś tam koszty, zbieramy kasę. Prawda jest... Znaczy, właśnie i dwie rzeczy, powiedzieć, że prawda... dwie rzeczy tu na koniec dorzucę jeszcze. Plandeka to jest temat, który no właśnie mamy zarzucony i też gdzieś tam sobie... Znaczy ja już widziałem, że on tam już jest
ukończeniu rozwiązania, że tak powiem. Tak, nie wdrożenia, tylko rozwiązania całego z tego Tak. Tam już dogrywamy sobie jakby ostateczne detale i też gdzieś mamy jeszcze zarzucony temat, aby pod numerami 1-5, czyli w seniorskim był zawodnik U24 obowiązkowy. Tu trochę więcej zamoty, bo musimy jednak zabezpieczyć te walkowery i to jest ważna rzecz, żeby po prostu menadżerowie pamiętali o składzie, tak? Bo wiemy o tym, że zdarza się sytuacja, właśnie tak jak tutaj już o tym wspomniałeś, braku licencji, bo na przykład nie dopilnuje, żeby mieć odpowiednią liczbę zawodników. No trzeba o tym pamiętać, żeby te kewlary nawet mieć po to, żeby tą licencję otrzymać. I tak samo tutaj, jeżeli chodzi właśnie o tych zawodników tam z pozycji 1-5, też nie chcemy, żeby leciały walkowery, chcemy to jakoś zabezpieczyć, więc... No ale to są takie rzeczy, które mówimy wam, nad którymi sobie pracujemy, które się dzieją. Znaczy ja bym powiedział tak, że one są rozpracowane, tylko że no po prostu trzeba za to zapłacić i tyle. No, zbieramy kasę. To i Krótko tyle, mówiąc, no. słuchajcie, tam sobie zbieramy pomalutku kaskę i generalnie... natomiast to są takie tematy, nie mówię, że one wejdą wszystkie naraz, teraz, zaraz, nie, ale to chcę, żebyście też wiedzieli, że robimy. Działamy. Znaczy jak tych wpłat będzie mniej, to będzie to bardziej rozciągnięte w czasie, no nie oszukujmy się po prostu, bo jakby tu już odnosząc się tam do niektórych, których tam piszą, że nie będą płacić, czy będą płacić, no jeżeli nie chcecie, to nie płacicie po prostu, ale jakby rozwój tej gry będzie wolniejszy, bo to nie jest nasz biznes, nasze, że tak powiem, zarobkowe działanie, tylko robimy to dla fanu, robimy to też dla was, bo lubicie grać w tą grę, my też lubimy to śledzić, lubimy wam o tym opowiadać i to się toczy. Ja też, wiesz co, to przy tej okazji, jak już ten temat też wywołałeś, jakby nie chcę, znaczy powiem tylko tyle, jakby fajnie, że są menadżerowie, znaczy w ogóle dziękuję każdemu menadżerowi, czy dziękujemy każdemu menadżerowi, który nas wspiera, który kupuje te speedcoiny. Z jednej strony, no dzięki temu ta gra jest, ona jest utrzymuje się, tak, i dzięki temu też możemy pewne rzeczy i zmiany robić. Natomiast, no tak na dobrą sprawę, wiesz co, no ja zakładam, że wielu menadżerów, którzy gra, ma coś wspólnego z nami, w sensie jeżeli chodzi o pasję do tej gry, bo gdybyśmy jej nie mieli, to byśmy jej po prostu dalej nie prowadzili, ale cały czas mamy i ten zapał się nie kończy. Natomiast, no właśnie, to jest tak jak, nie wiem, mam jakieś hobby, chcę coś wspierać, żeby funkcjonowało, no to tak po to jest, nie? Jasne, że niekoniecznie to, że ja wpłacam, kupuję speedcoiny spowoduje, że od razu będę mistrzem, zdobędę pierwszą ligę, no bo też nie ma co umniejszać innym menadżerom, ten poziom naprawdę jest wysoki w tych ligach topowych. No więc jakby, no nie ma co, no każdy zdecyduje jak będzie chciał, tutaj każdy ma prawo grać w taki sposób jaki chce. Ja chcę tylko właśnie to też zaznaczyć z naszego punktu widzenia, to nie jest nasz biznes, że my sobie na tym zarabiamy, tylko dzięki temu, że gra się utrzymuje i może się rozwijać. Wolniej, szybciej, różnie bywa, natomiast no właśnie, przy tej okazji jeszcze raz dzięki wszystkim za wsparcie, super. Pozdro. Dobra, wiedźmy, krótka dygresja, wiedźmy sobie dalej, Liga 4-8. 4-8, KS Wilki. KS Wilki, piękny wynik też, 32 punkty, tylko remis i porażka. No ale też Speedway Dream Team wykręcił świetny wynik, no i Fireblade, tak? 27 tak. punktów. No i tu jeżeli chodzi o 12 zwycięstw KS Wilki i wygraną w lidze, remis wyłapali właśnie w 9. rundzie z 3. miejscem Fireblade. Także tutaj też widać, że Fireblade to nie jest, że tak powiem, drużyna przypadkowa w tym miejscu, jeżeli chodzi o utrzymanie się w lidze 4. Wiesz co, tak, do tego sobie dojdziemy. Jeszcze w statystyki w takim razie byśmy wjechali tutaj w tą ligę. Mamy? Mamy. Mamy. Bush, Riddle, Świst, z czego 2 zawodników widzę z KS Wilki. W ogóle w pierwszej szóstce 3 zawodników KS Wilki. No ale to też miejsce w tabeli potwierdza. 5 w 15, nie? Ale Speedway Dream Team tak samo, 6 z kolei zawodników, więc tutaj pięknie uzupełnili całość stawki. Są tu też Marcel Nazimek z Piratów, Mieczysław Jadczak z Zakopower, natomiast większość tych topowych zawodników jest z pierwszych 2 drużyn. I juniorzy, no właśnie, Piotr Marko. Piotr Marko, wychowany jak Śląska Chorzów, obecnie KS Wilki. Zastanawiam się, czy to jest wypożyczenie, czy to jest transfer definitywny. 21-latek, wydaje mi się, że chyba definitywny, bo zawodnik jedzie już 2. sezon. No, Kulej też stworzyłeś i wypuściłeś do gry solidnego grajka. Żałuję. Siła i wytrzymałość pewnie decydowała o tym, bo poza tym waleczność, koncentracja jest spoko, techniki dojechane, cechy git.
Nie, fajny zawodnik, ale jest też Julian Wolski z Zakopower ze średnią 1,951 i Grzegorz Hołowniak z Andy Bydgoszcz dwójki z 5. miejsca, średnia 1,661. Andy Bydgoszcz niestety spada razem z Zakopower, Gryfy Byt i Sparta Bydgoszcz 2. No właśnie sobie tego Juliana Wolskiego jeszcze chciałem wyświetlić, 21-latek. 108 punktów, 61 biegów, też fajny wynik, 1,951. No. Ładnie. No i co, i tu KS Wilki, nie? Jest drużyna na tapecie, że tak powiem. Tak jest, mamy KS Wilki właśnie. 8 zawodników w drużynie, wszystkich 8 jeżdżących, juniorzy z bardzo dobrymi średnimi. No po prostu Tak, awansują to jest do dla ligi. KS Wilki drugi raz drużyna awansowała do trzeciej ligi, brawo, pierwszy raz w sezonie 57, no i teraz w sezonie 62. No ale też, no generalnie rzecz biorąc zobaczymy, jestem ciekaw jak będzie się dalej drużyna rozwijać, jak będzie dalej budowana, tu sobie też patrzę, bo raczej juniorzy są kupieni, Aaron Winter też jest zawodnikiem OKP, no ale to powiedzmy sobie na tym etapie można powiedzieć, że jeszcze tam nie do końca ma znaczenie, nie? Potem jeżeli chce się osiągać wyższe cele, to jednak to szkolenie ma znaczenie. Ale słuchaj, jaki szacun na dzielni, że masz juniora od mistrza. A no tak, no to jest inna sprawa, dokładnie tak. A widzisz, to jeszcze taka dygresja a propos OKP, bo miałem o tym wspomnieć, No. dlaczego OKP pierwsze opisywałem. No bo jak tam, wiesz, jak dopiero gdzieś tam niedawno zacząłem się bawić grafikami w AI i pierwszy żużlowiec, który uznałem, że mi wszedł naprawdę spoko, ładnie, wyglądał ok, to był właśnie OKP i stwierdziłem, dobra, opisuję od razu, będziemy mieć pierwszy ten. Także to taka ciekawostka, uważam, że całkiem nieźle wyszedł ten zawodnik, więc ogólnie byłem dumny z tego, myślę, wow, wyszedł mi w końcu pierwszy, taki naprawdę spoko, więc taka tutaj historia z OKP. No zabawa ze sztuczną inteligencją jest ciekawa. Tak, dokładnie tak. I faktycznie wciągająca, tak? Trochę się wzbraniałem przed tym wcześniej, teraz, no ale już, dobra, nieważne. Dobra, wjedźmy sobie do Lig Piątych, tu mamy kilka przygotowanych, więc przejdźmy sobie Liga 5-1, Armada Team Awans i Iskra Pio. To jest drużyna, która awansowała i właśnie chciałem na tą drużynę zwrócić uwagę. Co to za drużyna Iskra Pio? Iskra Pio, no właśnie. Menadżer Mrozik 9-2, Arena Pio, czwarty poziom, Liga 5-1. No mamy tutaj Trzeci sezon Speedway Manager w ogóle, także gratulacje, bo tutaj jest awans z Ligi 6 do 5, no i potem z 5 do 4. Tak. Pytanie, no czy to i jakiś powrót doświadczonego menadżera, czy też nie. Nieważne, ogólnie super, świetny wynik, więc... Ciekawe. Zobaczymy. Kąty wrocławskie, więc tą okolicę Dolny Śląsk. Pozdrawiamy i życzymy powodzenia oczywiście. No i Armada Team 34 punkty, 13 zwycięstw, 1 remis. Bardzo dużo zielonych na plusie. No. Tu jeszcze wrzucam statystyki, bardzo dużo zawodników w pierwszej siódemce, aż 5 zawodników Armada Team. Jeśli chodzi o juniorów, też 2 najlepiej punktujących, ale tutaj jest junior Dawid Bill Dziukiewicz, 125 punktów wykręcił, pięknie. 68 biegów, no. A KS Falubas 70, no szkoda, bo 6. miejsce spadamy, ale junior jak widać naprawdę na wysokim poziomie. Dobra, to co, wjeżdżamy, to kolejna Liga Piąta, zróbmy sobie jeszcze taki przegląd tutaj właśnie tych piątych lig. Karzet Bielsko 2,19 i Legend, ale Karzet Bielsko, wow, 13 zwycięstw, 33 punkty, super. Tak. Bardzo No i tutaj wynik, potem popatrz, bo też bardzo wyrównana rywalizacja, Legend, Polonia, Tarpol i moje gwiazdy, wszystkie ekipy po 20 punktów i więcej. No ostatecznie decydował, Legend awansowało. Nie wiem, czy ja sobie gdzieś też nie sprawdzałem a propos tej ligi. Akurat 5-2 to była liga, tak? Tu było 5-2 albo 5-8, 5-8 chyba. Albo 5-2. Nie, to jest 5-2, 5-2, wiesz? Tak, 5-2, przepraszam. I tutaj sobie patrzyłem, bo tak, Legend na przykład z Tarpolem w czwartej rundzie wygrywa u siebie 47 do 43. Na wyjeździe, no bez bonusa, bo też 47 do 43 ostatecznie. Ale jeszcze patrzyłem sobie z Polonią Bydgoszcz. Legend wygrywa na wyjeździe, nie, przegrywa na wyjeździe 46 do 44.
u siebie wygrywa 46 do 44. No można powiedzieć, że ciężko było o bonusy ogólnie tutaj w tej lidze, jak się okazuje. Łatwo nie było. Wyrównana liga też, no, 5 drużyn w topie. Zadecydowali ci oddający punkty, czyli 1920 SDN, TZBW i Speedway Tomasz Poznań dwójka, bo to oni tak naprawdę zadecydowali o miejscach 2-3. W sensie zielonych punktów zdobytych u nich, nie? Tak, małych punktów, dokładnie tak. Wiesz co, Ale jest- patrzę, no, No, drużyna Legend widzę, że jest też, nie? patrzę sobie tak na drużynę Legend właśnie, bo oni raz byli w trzeciej lidze w swojej historii, teraz właśnie patrzę sobie w ostatnich sezonach ligi czwarte, piąte. No ciekawie, bo wiesz co, zwracałem sobie też uwagę na juniorów oczywiście i No, to jest dwóch trzech. 20-latków, zwłaszcza tutaj Lorenzo Insigne i Oski Oski Hudinho. Hudinho. Oski Hudinho, no zwróciłem na niego uwagę, bo wygląda całkiem spoko. I względem Tak. cech, no tu wiadomo, techniki, no jest jeszcze trochę do szkolenia, ma 20 lat, więc no polecam, żeby menadżer go katował we wszelkiego rodzaju zawodach, jak się tylko da. Bo Tak, liderem drużyny jest John Jones. John Jones. Tak, 2-6-6-2, no. John Jones, który jest wychowankiem drużyny Everglades z Torunia, która już jest nieobecna obecnie. O! O! Nieobecna obecnie. Nieobecna Dobra, obecnie. gratulacje za awans dla Legend Karzet Bielsko. Proponuję jeszcze kolejną ligę piątą. Tak, płatki zbożowe tutaj mamy. Proszę, a ostatnio pytałem ci się, pamiętasz, jakie lubisz płatki? Gadaliśmy o tych płatkach, tak. No, będą nam się te płatki zbożowe przewijać tutaj. Gratulacje. W ogóle tu Tak. jest chyba czysty komplet, 35 punktów, 14 Pięknie. meczy, wszystko zgarnięte, na plusie ponad 300. Podobnie zresztą Kolejarz Opole, bo to też trzeba zwrócić uwagę, że te dwie drużyny tutaj zdemolowały tą ligę. No Kolejarz Ale Opole to tylko słuchaj. przegrał z płatkami, tak. Ale to co się stało, że w zeszłym sezonie był spadek? Bo to był zeszły sezon i ostatnie miejsce, jeżeli dobrze pamiętam. Jak chodzi o płatki zbożowe? Tak, no chyba tak. Aj, wiesz co, to teraz mi wbiłeś klina, to ja sobie muszę to sprawdzić. A tu nagle wiesz, no to nawet jeżeli to było 2 sezony temu nie dalej, a tu nagle 14 spotkań, 14 zwycięstw, 35 punktów, co to za odmiana? Nie, tutaj menadżer pierwszy raz awansował do czwartej ligi, z tym, że trzeba zwrócić uwagę, że menadżer jedzie od 59 sezonu. Skądinąd, Aha. tak, Adris to też nie jest świeżak, jeżeli chodzi o Speedway Manager, więc zakładam, że potrafi budować drużynę. Nawet trafił mu się jakiś transfer ode mnie, właśnie widzę Dawida Przedpełskiego, jeżeli chodzi o juniora i chyba ten junior nawet jechał... No i ten Dawid Przedpełski mu przywiózł 1,768, najlepszą średnią ze wszystkich juniorów. Tak, no czyli jak widzisz, menadżer się porusza, wie gdzie, do kogo zapytać, jak sobie zbudować skład, więc ja zakładam, że w miarę sprawnie ten menadżer na tych poziomach czwartych, trzecich będzie regularnie działał, będzie regularnie jeździł. No, gratulacje. Kolejarz Opole jeszcze, bo zapomnieliśmy, ale tu też 30 punktów, 12 zwycięstw, tylko 2 porażki. Też bardzo dobry wynik. Bardzo dobre, no. No. Ale Kolejarz Opole to też doświadczenie jest, więc tutaj bardziej mi się ta drużyna z ligami trzecimi, czwartymi kojarzy. No być może wracamy, być może powrót. To co, jeszcze mamy, Josie. możemy sobie luknąć na kolejną ligę, tutaj pozdrowienia chyba 5-8, tak? Arek, Baboki? Czewka, dobrze pamiętam, Baboki? Tak. Pięknie. To jest Częstochowa. Częstochowa w ogóle, tak, gratulacje, 27 punktów, ładny wynik, miejsce drugie Polonia P, też 26 punktów i KS Wilczony 2, 26 punktów, ale jeszcze Żolki Lubstroń też bym na to zwrócił uwagę, 24 punkty, ładna rywalizacja tutaj pomiędzy tymi drużynami, no ale Baboki pewna wygrana. Wczoraj chyba nawet adept Baboków, nie wiem czy gdzieś tam nie walczył w SGP albo jakiś zdobył medal, prawda? Więc też widać, Chyba że tak, Arek Czewka no. zaczyna się tutaj w grze już coraz lepiej czuć. Fajnie, no. Pozdrowionka, Arek. Tak, tutaj wrzucamy drużynę, bo Baboki właśnie przygotowałem jak wyglądają. O, mamy baboki, no proszę bardzo. No jest Arek i co, mamy 2, 4, 6, 8, 10 zawodników, dobrze liczę? Dobrze liczę, 10 zawodników, z czego jeden nie jeździ, czyli 9 wykorzystanych, jak widać na poziomie Ligi Piątej, również można jeździć pełnym składem. No. I to by było chyba tyle. A zobaczmy sobie, tak, w tej lidze No nie, Baboki Polonia, a jeszcze tutaj mamy, wiesz, zróbmy sobie taki mamy przegląd, bo jeszcze. patrzyłem też na, wiesz na co, właśnie tutaj Liga 5, 9.
Tak? Też jeszcze tutaj takie 2-3 ligi w miarę na szybko. Wiesz co, tu zwróciłem uwagę, Unia Tarnów ZSSA, też pewny awans z tej ligi, 28 punktów. Klub żużlowy Wyżysk, no tutaj, czy drużyna Pierścienia, no generalnie... Powiem tak, no trudna też liga, popatrz, no bo też do Polonii BDG do 5 miejsca po 22 Tak. punkty wszyscy, nie? Mega Więc, wysoko. więc rywalizacja naprawdę była wyrównana. I Unia Tarnów ZSSA to jest to, że wiesz co, menadżer już trochę jeździ tutaj u nas. No od 2019 roku, od stycznia. Od samego początku, no właśnie, i tak jakiś, nie wiem, czy ja na to zwróciłem ostatnio uwagę, czy też nie, że tak właśnie zaczyna ta drużyna, czekaj sobie popatrzę, no właśnie, nie, no rywalizuje po ligach czwartych, piątych poprzednio, były to ligi, chociaż nie, też piąte, szóste, no dobra, no nieważne, ale gratulujemy awansu, ładny wynik. Więc brawo. I oczywiście KSF Speedway Team również gratulacje. Ogólnie mocna ta Liga Piąta, bo też i przecież tutaj Wyżysk czy drużyna Pierścienia to nie są amatorzy też, jeżeli chodzi o Speedway Managera. No zdecydowanie. Więc musiała być liga dość trudna. No dobra, to jeszcze tu mamy Ligę 5-14 bodaj. 5-14 jeszcze mamy i tu Bartodzieje, bo też 35 punktów, czysty komplet, piękny awans. Gratulacje. No ale Gryfy Pomorskie też 10 zwycięstw, 27. Czwarte miejsce Andy Bydgoszcz 25 i piąte Kamieński Klub Motorowy. Kamieński Klub Motorowy to chyba też jakaś stosunkowo nowa drużyna, jeżeli dobrze kojarzę. Ale czwarte miejsce utrzymanie i 23 punkty to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Więc widać, że już gdzieś tam plasuje się w tej pierwszej czwórce tabeli. No i Kamieński Klub Motorowy to już jest tutaj dwuletnia historia od 37 sezonu. Tak. No. O, to ja nie kojarzę tej drużyny jakoś. Nie przewijała nam się widocznie w magazynie i w ligach, nie? W może, ostatnim okresie może. czasu. No właśnie. Tu mamy jeszcze... Bartodzieje mamy na tapecie, nie? W sensie planszę. Tak, mamy Bartodzieje. Tutaj w ostatniej kolejce wygrywają Skarzec Gwiazda 2 na wyjeździe. Ok. Tu mamy właśnie jeszcze drużynę Unię Tarnów ZSSA. No i... A, tu jeszcze był junior, Oskar Zabawa. Pominęliśmy, Tak, znaczy nie dobra, junior, dobra. najlepiej punktujący zawodnik ligi, Oskara Zabawę właśnie chciałem wrzucić wychowanka, no ale dobra, przejdźmy do Bartodziei. Bartodzieje RAF, menadżer RAF, no też już 2 lata jest w Speedway Manager. Tak, no pokaźna historia. No i tutaj mamy jednego 40-latka, który nie jeździł, Wiktor Muszyński. Szkoda, że nie poszedł do kogoś na ostatni sezon. No ale to tak. Czasem niektórzy menadżerowie dla sentymentu zostawiają, no ja tak miałem, nie? Taki zerowy Taki ostatni. sentyment, tak, żeby, wiesz, żeby był całą karierę swoją w jednym klubie. Trzyma pieczę nad pozostałą resztą drużyny. Można powiedzieć, Z że góry tak, patrz. on jest już takim mentorem, rozumiesz, w parku maszyn pomaga, podpowiada, wiesz, także to wykorzystujemy, tak, to doświadczenie 40-latka jest bardzo ważne. Ale jak widać pozwoliło ono na awans do Ligi Czwartej. Gratulacje. Gratulacje. No dobra, i 5-15 to ostatnia liga, na którą sobie zwrócimy uwagę. Tutaj klub żużlowy Wyżysk 2 awansuje, 33 punkty, też bardzo ładny wynik, bo tylko jedna porażka, ale jest drużyna, Dewakces Raki Bydgoszcz. no właśnie, i to jest... Ale jaki awatar piękny. Raczek. Widziałem i wiesz co, i to jest drużyna, która też jest stosunkowo stażem, albo menadżer, którego drużyna jest od 57 sezonu z nami, można powiedzieć, więc teraz ten awans do pierwszy raz drużyna Dawida.pl awansuje do Ligi Czwartej. Gratulacje. Fajnie, ale ktoś z Bydgoszczy. Pozdrawiamy Bydgoszcz. Tak jest, tak jest. No to Tak na koniec. Polonia Fordon Bydgoszcz awansowała, tu kolejna drużyna z Bydgoszczy awansuje, więc Fajnie. No. Bydgoszcz sobie radzi bardzo dobrze. No i co, tym samym dobiegliśmy do końca, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy magazyn. Czy coś chciałbyś tutaj Pozioma dodać na sam koniec? Ale tak już kończąc, to Wiesz ja co, przede wszystkim- kończąc, nie, czy coś jeszcze chciałbyś, wiesz, dopowiedzieć, ja generalnie rzecz biorąc, podsumowując ten sezon, może tak, No. nic, nic. Znaczy, ja uważam przede wszystkim, żebyście bardziej zaczęli traktować tą grę jako fana, nie tam spinać się o poszczególne kwestie ze względu na to, że no taka jest gra, taki jest sport po prostu. Tyle. A tak ale w wiesz ogóle co, wesołością. ja tutaj lubię takie czasem przykłady podawać, bo jakby wiesz, no powiedzmy, no, gra jest taka jaka jest. Jest to produkt, oczywiście możemy opowiadać, że jakby cały czas będziemy sobie nad nim pracować, to nie jest tak, że nie będziemy. Pewne, że od razu pewne zmiany też nie wejdą, nieraz o tym mówiliśmy. One sobie tam idą, też jakby zbieramy sobie do tego kasę, jest, odpalamy, uruchamiamy, idziemy dalej.
Natomiast, wiesz, no nie da się też pewnych rzeczy, powiedzmy sobie, przewidzieć, nie? To tak jak w realnym speedwayu, no nie wiem, z poprzedniego sezonu chyba najbardziej taka... Tam, gdzie najbardziej algorytm zawalił komuś mecz, to Grudziądz, który przegrywa u siebie z Wrocławiem, taką różnicą punktów, że traci możliwość awansu do półfinału, a Apator Toruń, który przegrywa 2 mecze z Gorzowem, do tego półfinału awansował, nie? Trochę taka niesprawiedliwość, Życie. można powiedzieć, Życie. nie? Natomiast no tak się niestety stało. Ale- Ja ja bym uważam, jeszcze- że dobrze, że jest ta pewna nieprzewidywalność też, a poza tym, no jakby miejmy na uwadze też to, że tutaj no, rywalizujemy naprawdę z menadżerami, którzy mają dobrze tą grę rozpracowaną. No, popatrzmy na tą Tak. pierwszą ligę, nie? Tam wyrzucić Mentowski, Arbo, Węgliego, no teraz OKP, ale tam non-stop już Addis, tak? Jospen. Addis, Jospen, bandycki klub, no wiesz, wchodzą, spadają, awansują, tu się Wormsy Żnin już do tego, powiedzmy sobie, kołowrotka dołączają, nie? Czyli do takiej rotacji. No więc jak widać, że przybywa coraz więcej tych klubów, drużyn na wysokim poziomie, no i to też będzie powodowało, że no, będzie to trochę nieprzewidywalne. No. No ale przecież to o to chodzi, nie? Mi się wydaje, że tak, nie? Aczkolwiek z drugiej strony, Dawid, ja też rozumiem emocje, bo ja sam, będę już nawet właścicielem tej gry, a ze 2 razy chciałem naprawdę powiedzieć, nie no bez sensu, wiesz, to były takie porażki bolesne dla mnie, że miałem ochotę już, dobra, nie gram, odpuszczę. To jakby rozumiem emocje, bo potrafi ta gra... potrafi ta gra czasem wkurzyć, o tak powiem, nie? No ale to jest z drugiej strony, tak jak powiedziałeś, tylko gra, nie? Dla zabawy, Ale dla ja fanów. bym, Damian, ale zwroty akcji w sporcie były, są i będą zawsze. I czy to będzie kwestia menadżera, czy to będzie kwestia kajaków, czy jakiegokolwiek innego sportu. W każdym momencie się coś może wydarzyć nieoczekiwanego. A może też być tak, że jest nudno jak na szachach. Dokładnie tak. No, myślę, że tutaj emocje są akurat gwarantowane, jeżeli chodzi o Speedway Manager, więc chyba tym miłym akcentem, słuchajcie, kończymy. Nie wiem, czy się jeszcze w tym roku Zdrowych, zobaczymy. wesołych. Dokładnie, No dlatego radosnych świąt Bożego Narodzenia od Speedway Manager, od nas wszystkich, od całej ekipy. No i w razie czego udanej imprezy sylwestrowej. Nie wiem, czy jeszcze w tym roku coś nagramy, czy też nie, ale jeżeli nie, to na początku stycznia na pewno powinno się pojawić jakieś kolejne nasze nagranie. Pewnie się pokażemy, tak. Pewnie się Także dzięki bardzo za dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć. Siema.